Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Gruźliński. Jesteśmy w siedzibie firmy Aeromind na ulicy Piątkowskiej w Poznaniu, a to jest trzeci odcinek z serii filmów instruktażowych dotyczących drona Yuneec H850. W tym odcinku dowiemy się, jak przygotować drona do lotu, jak wypakować i spakować go z walizki, jak zamontować payloady czy akumulatory oraz jakie elementy checklisty przedstartowej powinniśmy przejść za każdym razem przed rozpoczęciem lotu. Zapraszam serdecznie. A więc zacznijmy od wypakowania drona z tego wodoszczelnego hardcase'a. Aby to zrobić, najpierw musimy odbezpieczyć klamry. Wciskamy tutaj taki przycisk, który się tutaj znajduje i wówczas klamrę możemy podnieść. I otwiera się nasza walizka. Tutaj mamy podwozie, możemy już je sobie wyciągnąć. A w samej walizce mamy drona wraz z piankowymi elementami zabezpieczającymi. Chwytam drona w ten sposób i wyciągam. Odłożę go sobie na chwilę na bok. Po tej stronie znajduje się taki mniejszy case, powiedzmy piankowy, na aparaturę sterującą. Tutaj mamy takie wyżłobienie, które wchodzi w element wewnątrz case'a. A więc wyciągamy, odkładam sobie na bok. Zaraz usunę stąd tego case'a i przyjrzymy się samemu dronowi. Teraz dron ląduje z powrotem na stole. Ja osobiście w warunkach polowych zamiast stolika używam zamkniętego case'a. I teraz ja osobiście opracowałem sobie taki sposób na rozkładanie tego drona, że odwracam go do góry nogami i teraz po kolei uwalniam ramiona z tych piankowych elementów trzymających. Ramiona boczne schodzą najłatwiej. W przypadku środkowych musimy pamiętać, żeby najpierw wyciągnąć śmigło, a dopiero potem możemy rozłożyć ramię. To już nie będzie nam potrzebne. Analogicznie postępujemy z drugiej strony. Ok, a więc w tym momencie, zanim założę podwozie, chcę wstępnie zabezpieczyć ramiona, żeby nie składały mi się w niekontrolowany sposób. I aby to zrobić, nasuwam te nakrętki, wstępnie lekko je zakręcam. Zauważmy, że trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, w którym ta nakrętka najpierw się da nasunąć, a później można ją wkręcać. Teraz, kiedy nakrętki są już wstępnie umieszczone na swojej pozycji, biorę podwozie. I podobnie jak poprzednio, najpierw trzeba lekko nasunąć, a dopiero potem można dokręcać. Dokręcanie jeszcze zostawimy sobie na później, bo i tak jest to element, który zawsze warto podwójnie sprawdzić. Wstępnie mamy to nałożone.
I tak prezentuje się dron, który jest już prawie gotowy do startu. Teraz upewnijmy się, że dobrze tutaj wszystko jest przykręcone. Zawsze sprawdzam to 2 lub 3 razy, tak w razie czego. Następnie na ramionach. Tak jak mówiłem, nakręciłem na razie tylko wstępnie, więc teraz robię dokręcenie właściwe. Zauważmy, że żaden z elementów gwintu tutaj już nie wystaje, jest schowany pod nakrętką, co oznacza właśnie, że mamy ramiona w pełni zakręcone. Jest to o tyle istotne, że te miejsca, w których ramiona się otwierają przy składaniu, stanowią miejsce, gdzie ewentualnie mogłaby dostać się woda. Dlatego też tym bardziej, jeżeli planujemy latać w deszczu, to tym bardziej musimy pamiętać o odpowiednim dokręceniu. Teraz przyjrzyjmy się, jak założyć akumulatory. Obrócę sobie drona do kamery. Jak już mówiłem, do tego drona wchodzą 2 sztuki baterii. Mamy więc zapewnioną redundancję zasilania. Wkładamy jedną do oporu. Może lepiej jest je lekko docisnąć. Warto sobie przytrzymać drona od drugiej strony, żeby nam nie jeździł. Przyciskam i przekręcam zabezpieczenie. Jeżeli zabezpieczenie nie chce się przekręcić, to znaczy, że trzeba dopchnąć jeszcze troszkę akumulatory do środka. Teraz zabezpieczenie jest już w pozycji gotowej do lotu, a więc na drona zamontujmy payload. Będę teraz montował kamerę E90. Jak widać, tutaj na płycie montażu gimbala mamy białą kreskę i chcemy ją zrównać z białą kreską na pierścieniu mocującym gimbala. Wkładamy do portu w ten sposób. Następnie przekręcamy pierścień na pozycję czerwoną z zamkniętą kłódką. Przycisk zwalniający wyskoczył, co oznacza, że pierścień jest zablokowany. Zawsze jest to warto sprawdzić. A żeby gimbal zdemontować, należy wcisnąć ten przycisk i obrócić pierścień w drugą stronę. Teraz dron jest gotowy do uruchomienia. Najpierw włączymy aparaturę sterującą, ale najpierw chciałbym wspomnieć o tym, że drona należy włączać na płaskiej, poziomej powierzchni, dlatego że przy uruchomieniu kamera dokonuje autokalibracji. Jeżeli włączymy tego drona i będziemy w tym czasie go nieść, przesuwać, obracać czy przechylać, to może to negatywnie wpłynąć na właśnie tą autokalibrację gimbala, no a tego oczywiście nie chcemy. Aby włączyć drona, wciskam przycisk tutaj na górze i przytrzymuję go. I dron się uruchamia. Zwróćmy uwagę na to, że tutaj po prawej stronie kamery znajduje się dioda LED, która w tej chwili świeci się na zielono, co oznacza, że z kamerą wszystko jest w porządku. Kolor żółty mówiłby nam, że w kamerze nie ma zamontowanej karty pamięci. Tutaj karta pamięci jest, więc mamy kolor zielony. Warto zwrócić uwagę na tą diodę przy każdym uruchomieniu. Czasami może zdarzyć się tak, że dioda ta nie będzie się palić, mimo że gimbal będzie aktywowany i będzie stabilizował kamerę. Jeżeli tak się stanie, to wystarczy uruchomić drona ponownie i wówczas ta dioda już powinna się palić. Zwróćmy uwagę na kolor diod, które znajdują się tutaj na tylnych ramionach. W tej chwili mrugają one na niebiesko, co oznacza, że nie ma połączenia z aparaturą, która właśnie teraz się uruchomiła i teraz kolor niebieski zmienił się na trochę wolniejsze mruganie w kolorze fioletowym.
Kolor fioletowy mówi nam, że dron jest w trybie angle, natomiast mruganie mówi nam o tym, że nie mamy fixa GPS. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która jest do zrobienia przed rozpoczęciem lotu, jak chodzi o przygotowanie fizyczne samego drona, to rozłożenie śmigieł. Śmigła należy rozłożyć tak, żeby były gotowe do lotu, nie złożone tak jak były przedtem. Jest to kwestia tego, że jeżeli uzbroimy silniki z nierozłożonymi śmigłami, to spowoduje bardzo dużą nierównowagę w ruchu obrotowym. To spowoduje, że dron zacznie bardzo mocno drgać, czego oczywiście nie chcemy. Z czasem siła odśrodkowa powinna spowodować, że te śmigła się rozłożą same, natomiast na pewno te drgania, które temu towarzyszą, nie są czymś pożądanym, także tego chcemy uniknąć. Pamiętajmy więc, żeby te śmigła rozkładać. W dronie H850, podobnie jak w H520E, możemy wymieniać payloady bez wyłączania drona, więc mogę sobie tę kamerę zdjąć, mógłbym teraz założyć jakąś inną. Cyk i po chwili kamera będzie gotowa do działania. Podobnie możemy zrobić z akumulatorami. Mamy tutaj dwie sztuki. Jeżeli teraz odbezpieczę blokadę akumulatorów, to jeden z nich mogę wyciągnąć, wymienić na inny. Dron pozostaje włączony, także jeżeli mamy jakiś plan lotu, na przykład, który mamy wykonany w połowie i wymieniamy baterię, no to nie ma problemu, żeby bez wyłączania drona szybko baterię wymienić na świeże i kontynuować przerwany lot. Przed lotem oczywiście musimy też sprawdzić, czy jest potrzeba wykonania kalibracji. Za chwilę będę omawiał checklistę rzeczy, które powinniśmy sprawdzić przed lotem, ale skupmy się przez chwilę właśnie na tej kwestii kalibracji. W przypadku H850 nie ma potrzeby wykonywania kalibracji, jeżeli dron nie mówi nam o tym, że taka potrzeba zaistniała. Alternatywnie, jeżeli widzimy, że dron ma problemy ze stabilnością w locie, wówczas taką kalibrację można wykonać, ale zgodnie z instrukcją nie ma już takiego zalecenia, żeby na przykład po przejechaniu 30 km od miejsca poprzedniej kalibracji, żeby taką nową kalibrację wykonywać. Nie ukrywam, jako użytkownik H850 cieszy mnie to, ponieważ jest to dron dosyć duży, ciężki i te kalibracje wykonuje się troszkę trudniej niż H520. Teraz pokażemy, jak tego drona z powrotem złożyć i zapakować do walizki transportowej. W tym celu zrobię sobie trochę miejsca na biurku. Aparaturę odstawimy. Drona wyłączymy. Demontujemy payload. Usuwamy baterię. Następnie możemy już zacząć składać śmigła, żeby było troszkę wygodniej. I teraz obracam drona do góry nogami. Śmigła sobie odsunę, żeby mi mniej przeszkadzały. I tak te śmigła się poobracają. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to żeby śmigłami umieszczonymi w ten sposób, żeby raczej nie opierać na nich ciężaru drona. I w tym momencie możemy rozpocząć demontaż podwozia. W następnej kolejności poluźniamy i zdejmujemy nakrętki zabezpieczające na ramionach.
Nakrętki są w tym momencie poluźnione. Potrzebne nam teraz będą piankowe elementy trzymające ramiona. I teraz warto zwrócić uwagę na to, jak powinny one zostać rozmieszczone. Mamy tutaj miejsca na ramiona i w ten sposób ustawiamy ten element piankowy. Tutaj jest takie miejsce z takim wgłębieniem i to wgłębienie idzie tam, gdzie jest gniazdo nogi podwozia. Natomiast ten element tutaj trafia na środkowe ramię i ramiona wchodzą tu. W przypadku środkowego ramienia śmigło będzie zachodzić tutaj od tej strony tego piankowego elementu zabezpieczającego. A w pozostałych śmigła skierujemy w dół i one wchodzą tam, gdzie ramię. I analogicznie postępujemy z drugą stroną. Jednym z błędów, które często popełniałem na początku, było zostawienie śmigieł z boku. Potem się trzeba mocować, próbować je naginać, żeby włożyć je w swój slot. Nie warto jest nadwyrężać takich elementów. Po prostu wyciągnijmy ramię, włóżmy je z powrotem. Tak samo trzeba właśnie zwrócić uwagę na środkowe ramię, na to, żeby śmigło skierować sobie na bok przy składaniu tego ramienia, żeby można było je założyć tutaj na swoje miejsce. Tak przygotowany dron może trafić do walizki transportowej. Na szczęście H850 bez akumulatorów jest całkiem lekki, więc można nim sobie swobodnie manewrować. Zwróćmy uwagę na to, że tutaj w case'ie po przeciwnej stronie niż miejsce na akumulatory znajduje się w wytłoczce takie wcięcie, w które wchodzi ten element tutaj. Więc drona ustawiam w taki sposób. I już. Jak chodzi o aparaturę sterującą, przed umieszczeniem aparatury w wytłoczce trzeba wyciągnąć baterię. Możemy tę baterię umieścić albo w walizce ładującej, albo tutaj w wytłoczce na samą aparaturę. Mamy tutaj miejsce z takimi 4 wcięciami i tutaj ląduje akumulator. Miejsce z takim wcięciem tutaj na wylot to jest miejsce, gdzie trafia ten metalowy element z tyłu. Najpierw muszę złożyć anteny. Po czym aparatura trafia do opakowania w ten sposób. Sprawdzamy, czy nie wystaje. I teraz możemy nałożyć drugą część. Nie ma tutaj żadnej szpary, więc wszystko jest dobrze spasowane. I tą stroną, gdzie mamy wycięcie, wkładamy tutaj. Podwozie trafia w to miejsce, z którego je wyciągnęliśmy. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nakrętka była w odpowiednim miejscu, tam gdzie jest na nią wycięcie. I dron jest gotowy do drogi. Jak na pewno Państwo pamiętacie, H850 jest dronem, który może latać w deszczu. Zwróćmy jednak uwagę na to, że po lotach w deszczu trzeba dać dronowi odpowiednio się wysuszyć.
Przede wszystkim najpierw warto przetrzeć go suchą szmatką, a następnie pozostawić do wysuszenia z ramionami złożonymi w ten sposób, żeby wszelka woda, która mogła się znaleźć gdzieś w tych połączeniach, również mogła sobie spokojnie odparować na zewnątrz. Nie trzymajmy takiego drona w case'ie transportowym. Dopóki nie wyschnie, powinniśmy przechowywać go na otwartym powietrzu, żeby zapewnić sobie jego bezawaryjne działanie. A więc powiedzieliśmy sobie o tym, jak przygotować drona fizycznie do lotu, wiemy, jak go złożyć, jak go rozłożyć, ale pamiętajmy, że przed wykonaniem lotu, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo operacji, musimy przejść przez podstawową checklistę, czyli rzeczy, które musimy sprawdzić przed lotem, żeby zapewnić sobie jego bezpieczeństwo. Teraz na szybko przyjrzymy się, co w takiej checkliście powinniśmy sprawdzić. Oczywiście, jak w przypadku lotu jakimkolwiek innym dronem, ważne jest sprawdzenie klasyfikacji przestrzeni powietrznej, w której mamy zamiar latać. Do tego może nam posłużyć aplikacja Drone Radar, gdzie łatwo sprawdzimy, gdzie, na jakich warunkach można wykonywać lot. Pamiętajmy, że ze względu na swoją wagę dron ten zaliczany jest do kategorii C3, więc loty nimi mogą być w niektórych strefach nieco bardziej ograniczone, w zależności od tego, jakie posiadamy uprawnienia. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to sprawdzenie pogody. Jak chodzi o wytrzymałość na wiatr, to dron ten może latać w wietrze o prędkości do 60 km na godzinę. Jest to więc bardzo dużo, ale pamiętajmy, że przy takich lotach dużo trudniej się startuje, dużo trudniej się ląduje i zdecydowanie warto startować i lądować wówczas ręcznie, z wyczekaniem na odpowiedni moment, kiedy dron nie będzie szarpany przez wiatr. Trzeba poczekać na chwilkę większego spokoju i wówczas dokonać przyziemienia. Analogicznie przy starcie powinniśmy się w miarę szybko oderwać od ziemi, bez specjalnego zwlekania, oddalić się od gruntu na pół metra do metra, ponieważ jeżeli będziemy dokonywać wznoszenia powoli, wiatr może przechylić drona, może się on zaczepić podwoziem i wówczas może się przewrócić. Bardzo ważne jest też sprawdzenie pogody słonecznej, czyli indeksu KP. Dla każdego operatora drona powinno być jasne, co to jest. W skrócie chodzi o zaburzenia pola magnetycznego Ziemi spowodowane burzami słonecznymi czy większą aktywnością słoneczną. Jeżeli indeks KP jest większy niż 4, to z zasady nie powinniśmy wówczas wykonywać lotów. Jeżeli indeks jest równy 4, to loty wykonujemy ze szczególną ostrożnością. Indeks KP możemy sprawdzić również w aplikacji Drone Radar, a także w innych aplikacjach takich jak UAV Forecast, które zawierają dane meteorologiczne typowo dostosowane pod użytkowników bezzałogowych statków powietrznych. Dalej przed lotem dokonujemy fizycznego sprawdzenia drona, więc sprawdzamy, czy wszystkie nakrętki są odpowiednio dokręcone, również przy podwoziu. Sprawdzamy, czy nie ma jakiegoś luzu przy payloadzie, czy na pewno jest on zabezpieczony, pierścień mocujący się nie przesuwa, nie ma luzów w ramionach. Warto jest takie rzeczy sprawdzić, żeby później nie mieć niemiłych niespodzianek. Oczywiście tak samo śmigła, jak już mówiłem, powinny być rozłożone, a także sprawdzamy, czy blokada akumulatorów jest na swoim miejscu, jest odpowiednio przekręcona. Przy checkliście przedstartowej nasza uwaga powinna też skierować się w stronę akumulatorów. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, żeby akumulatory były mniej więcej tak samo naładowane, ponieważ w przeciwnym wypadku dron poinformuje nas, że napięcia między dwoma bateriami różnica napięć jest zbyt duża i nie pozwoli nam wystartować. Jest to oczywiście mechanizm bezpieczeństwa, który chroni drona przed upadkiem z powodu nierównomiernego zużycia baterii. H850 jest dronem, który może latać przez bardzo długi czas na pojedynczym zestawie pakietów. Tym niemniej warto pamiętać o tym, że nie należy startować z akumulatorami rozładowanymi. Jest to tak naprawdę kwestia nieco arbitralna, jakie akumulatory w tym przypadku powinniśmy uznać za rozładowane. No moim zdaniem, jeżeli w 850 mamy mniej niż 50% baterii, to osobiście wolałbym już na takich bateriach nie latać, tylko je podładować. Pamiętajmy o tym, że
im starsze są baterie, tym większe może być ryzyko związane ze startowaniem z baterią nienaładowaną w pełni. Bateria, która jest zużyta pod obciążeniem, będzie miała duże spadki napięcia, więc może okazać się, że bateria, która na ziemi wskazuje nam 40-50% naładowania, po wystartowaniu, po nałożeniu obciążenia na tę baterię, nagle to napięcie może spaść do 30%, może nawet 20%, jeżeli akumulatory są w bardzo złym stanie. Dlatego szczególnie trzeba na to uważać i lepiej jest po prostu z zasady nie startować z bateriami, które mają mniej niż 50%. Oczywiście baterie te mają pewną wrażliwość na temperaturę. Im jest zimniej, tym mniejszą wydajność będą miały. Dlatego jeżeli latamy w niskich temperaturach, zwłaszcza poniżej 0 stopni, to trzymajmy akumulatory w ciepłym miejscu, aż do ostatniego momentu, kiedy musimy zainstalować je w dronie. Baterie, które będą wychłodzone, mogą dawać nam krótszy czas lotu. Kolejną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest to, czy dron ma zapewnioną odpowiednią widoczność nieba. Jak wiadomo, dron musi odbierać sygnał z satelit nawigacyjnych, żeby wykonywać loty autonomiczne albo żeby po prostu stabilizować swoją pozycję w przestrzeni. Zgodnie z wytycznymi producenta, od miejsca, w którym dron się znajduje, w którym startuje, powinniśmy mieć stożek o kącie rozwarcia mniej więcej 100 stopni, nad którym mamy pełną widoczność nieba bez żadnych przeszkód, bez drzew, bez budynków, bez formacji górskich ani niczego takiego. Dzięki temu dron będzie miał zapewniony odpowiednio silny sygnał z satelit i lepiej będzie łapać fixa GPS. Trzeba też pamiętać o tym, że sygnał z satelit nawigacyjnych potrafi odbijać się od pewnych powierzchni, takich jak na przykład ściany budynku. To z kolei prowadzi do błędów w odczycie położenia drona, co może spowodować dryfowanie czy tak zwany fly away. Oczywiście są to sytuacje raczej rzadkie, tym niemniej zdarzają się, a sam dron, same odbiorniki nie mają żadnego sposobu, żeby wiedzieć, że taka ściana tutaj się znajduje i powoduje takie zakłócenia. Dlatego jeżeli tylko możemy, to chcemy unikać sytuacji, w których startujemy w pobliżu wszelkich tego typu ścian czy innych wysokich konstrukcji. Pamiętajmy też o innych potencjalnych źródłach zakłóceń, na przykład źródłach zakłóceń magnetycznych. Duże metalowe elementy czy na przykład obiekty infrastruktury energetycznej mogą powodować zaburzenia odczytu z kompasu drona i to również może powodować problemy ze statycznością. Oprócz tego wszelka infrastruktura telekomunikacyjna może spowodować zakłócenia albo utratę łączności z urządzeniem. Generalnie, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie możemy spodziewać się zakłóceń kompasu albo niewystarczająco silnego sygnału z satelit nawigacyjnych, to możemy wystartować dronem w trybie manual, żeby wyeliminować potencjalne zagrożenie, które wynika z tego, że autopilot będzie próbował, bazując na nieprawidłowych danych, będzie próbował stabilizować drona. Dlatego możemy wystartować właśnie w trybie manual, wznieść się na większą wysokość, gdzie będziemy już dalej od metalowych przedmiotów, które mogą zakłócać działanie kompasu, gdzie będziemy na przykład wyżej i mieli większą widoczność nieba, dzięki czemu więcej satelit będzie widocznych dla anten, co już może umożliwić prawidłową stabilizację drona w locie. Oczywiście w takiej sytuacji warto najpierw przy zmianie trybu lotu na tryb angle, warto na początku włączyć go na chwilę, zobaczyć, obserwować, czy wszystko z dronem jest w porządku, czy nie ma żadnych dryfów, czy nie ma jakichś takich ruchów kołowych, które mogą występować, kiedy jest problem z kompasem. I jeżeli nie, no to wtedy możemy już po prostu przejść do realizacji swojego lotu. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest ogólnie rozumiana świadomość sytuacyjna.
Zanim uruchomimy silniki drona, rozejrzyjmy się dookoła, spróbujmy antycypować, jakie mogą być problemy, co się może stać, w którą stronę uciekać w razie czego. Musimy mieć pełną świadomość tego, gdzie znajdują się przeszkody, czy jesteśmy odpowiednio daleko od nich. Pamiętajmy o tym, że wybór miejsca startu jest bardzo istotny, ponieważ tam dron będzie wracał w sytuacji uruchomienia trybu powrotu do domu. Musimy brać pod uwagę taką możliwość, że jeżeli z jakiegoś powodu stracimy łączność z dronem, będzie on wykonywał zgodnie z procedurą failsafe powrót do miejsca startu. No i to miejsce startu musi być wolne od przeszkód. No i pamiętajmy, że nie zawsze to pozycjonowanie drona będzie idealnie precyzyjne, dlatego dron może wylądować czasami troszkę obok tego miejsca, z którego wystartował. Dlatego zgodnie z zaleceniami producenta dron powinien mieć przynajmniej 10 metrów dookoła miejsca startu, które wolne są od tego rodzaju przeszkód. Pamiętajmy też, żeby rozejrzeć się, z jakimi przeszkodami dron może się spotkać, wykonując powrót do domu, czy są to jakieś drzewa, czy linie wysokiego napięcia. Sprawdźmy, na jakiej wysokości są te przeszkody i ustawmy wysokość powrotu do domu taką, żeby dron, wykonując powrót, był nad tymi przeszkodami. Jeżeli ciężko jest określić na oko, jaka to może być wysokość, to po wystartowaniu warto rozejrzeć się dronem dookoła, korzystając z kamery i obserwować, jak wysokość, na jakiej się znajduje, ma się do wysokości przeszkód, które widzimy dookoła. Będzie taka wysokość, na której będziemy już widzieć, że jesteśmy raczej ponad wszelkimi przeszkodami, które są w okolicy, i jeżeli mamy właśnie pewność, że jesteśmy na takiej właśnie wysokości, to tą wysokość możemy wpisać w zakładce safety w aparaturze, tam gdzie mamy wysokość powrotu do domu, no i to będzie właśnie bezpieczna wartość do wprowadzenia. Na koniec przyjrzyjmy się kilku rzeczom, które warto sprawdzić w aparaturze T1. Pierwszą z nich jest sprawdzenie, ile wolnego miejsca pozostało w pamięci aparatury. Aby to sprawdzić, należy wyjść do menu Androida. Aby tego dokonać, można skorzystać z jednego z dwóch przycisków, które są na aparaturze w prawym górnym rogu z piktogramem domku, albo w lewym górnym rogu z zawracającą strzałką. Można też zrobić to w ten sposób, przesuwając palcem do góry. Pojawi się nam tutaj kilka przycisków dotykowych, klikamy ten z kropką, środkowy, i dzięki temu jesteśmy teraz w ekranie menu Androida. Klikamy na ustawienia, a następnie w sekcji Storage widzimy w tej chwili, że mamy zużyte zajęte jedynie 24% naszej pamięci, a więc jest to zdecydowanie wystarczające. Powróćmy teraz do aplikacji Datapilot. Kolejną rzeczą do sprawdzenia jest Fix GPS. Klikamy sobie tutaj na tę ikonkę i mamy status GPS-a. W tej chwili jesteśmy w pomieszczeniu, więc nie mamy fiksu GPS, ponieważ tutaj nie dochodzi sygnał z satelit nawigacyjnych. O czym warto pamiętać, to przede wszystkim to, że zielony kolor tego piktogramu, który w tej chwili jest szary, oznacza, że sygnał z satelit jest wystarczająco mocny, żeby zapewnić stabilizację. Natomiast jeżeli Państwo się przyjrzycie, jest tutaj napisane w tej chwili GPS. Zielony piktogram z napisem GPS oznacza, że mamy fix, natomiast nie mamy fiksu RTK. Żeby mieć fix RTK, musimy mieć po pierwsze połączenie z internetem, po drugie musimy mieć wpisane dane do pobierania poprawek, o czym opowiadałem we wcześniejszym odcinku. No i jeżeli poprawki są pobierane, sygnał jest wystarczająco mocny, to na tej ikonce zamiast GPS będzie napisane RTK i jedynie wówczas mamy dokładność RTK. Następnie wracamy do głównego menu i wchodzimy w zakładkę Safety. Tutaj wprowadzamy odpowiednie ustawienia, które będą adekwatne do misji, którą wykonujemy, i do otoczenia. Jeżeli
Planujemy wykonać misję, w której dron będzie odlatywać na bardzo dużą odległość. Mamy uprawnienia i zgody na wykonanie lotu BVLOS, to jeżeli spodziewamy się utraty łączności, to możemy tutaj w failsafe w obu polach zaznaczyć disabled. Wówczas jeżeli dron straci łączność, to będzie kontynuować po prostu swoją misję. Poniżej bardzo ważna rzecz, która zawsze przy checkliście przedstartowej musi się pojawić, czyli ustawienia return to home. Przede wszystkim wysokość, na którą dron ma się wzbić, żeby ten powrót wykonać. Oprócz tego zakładka Sensors. Tutaj zielone kropki podpowiadają nam, że kompas, żyroskop i akcelerometr nie wymagają kalibracji. I oprócz tego zaglądamy też do zakładki Summary, gdzie tutaj ewentualnie też w przypadku jakichś problemów mogą nam się pojawić warte uwagi informacje. Jak widać, mamy tutaj podsumowanie wysokości powrotu do domu i statusu najważniejszych sensorów. Tym samym zamknęliśmy temat przygotowania drona do lotu i sprawdzenia najważniejszych elementów checklisty przedstartowej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.